Dziwne, już kolejny taki przypadek. Najpierw ogień, teraz woda. Ciekawe, co będzie następne. Wiatr cię porwie? Zgadza się, coś dużo dziwnych rzeczy ostatnio się dzieje. Jeśli twoje życie nie jest już wystarczająco dziwne. W końcu spadłaś z nieba, z martwych wstałaś, widziałaś jakieś dziwne stworzenie pod wodą. Właściwie co to mogło być? Z tymi stworzeniami to pewnie mi się wydawało. To pewnie fale po prostu wyrzuciły mnie na brzeg. Jak dla mnie to wciąż lekko podejrzane. Zwłaszcza, że dzieje się akurat teraz. A więc pora na powtórkę z poprzednich lat. Och, jakaż radość! Witaj, Hestio. O, Raven, jak ty wyrosłaś! Wchodźcie, wchodźcie, tyle rzeczy do opowiedzenia. Mam tyle wiadomości, a żebyście wiedziały, co tutaj się działo przez ten rok. Tydzień temu pisałam do was list, ale... wybaczcie, może wypadałoby oddać głos gościom. Tak, my również się cieszymy ze spotkania. No więc od czego by tu zacząć? Usiądźcie przy stole, zaraz przyniosę wam herbaty. O, a ty, Raven, czemu taka mokra? Właśnie w tym rzecz. Ostatnie tygodnie były dla nas, delikatnie mówiąc, pełne wrażeń. Zacznijmy od tego, że tak z ponad tydzień temu nasz dom spłonął. No tak. Ja to po prostu wiedziałam od początku, że ci zaraz prędzej czy później wezmą się za nas. To było do przewidzenia. No bo przecież bezstronne, dobre wróżki muszą w konflikcie ucierpieć najbardziej. Szczerze powiedziawszy, to wątpię, że ktoś go podpalił. Raczej niezgaszony płomień czy coś takiego. W każdym razie po prostu obudziłam się w środku nocy i zauważyłam, że korytarz stoi w płomieniach. Wyleciałam przez okno i... No i co dalej? I cóż... Próbowałam uratować Raven, ale tak trochę mi nie wyszło i podobno spłonęłam, a potem powstałam z popiołów. No chyba, że co jej się w coś w głowie poprzestawiało z tych wrażeń. Tymczasowo zamieszkałyśmy u Oriona. Wreszcie się ten stary nas przydał. Ale jak to? Jakby jeszcze tego było mało, gdy płynęłyśmy do siebie statkiem, spotkał nas sztorm i... No tak jakby wpadłam do morza. Po czym uratowały ją jakieś dziwne stworzenie morskie i znalazłam ją rano na brzegu. Albo to po prostu fale wyrzuciły mnie na brzeg. A widziałam jakieś ryby czy coś, a zresztą to nieważne. Wyglądałaby na to, Raven, że masz po prostu szczęście w nieszczęściu. Ale to wszystko nie może być tylko serią przypadków. W wiosce pojawiła się ostatnio wiadomość, że widziano syreny. Syreny? To nie jest możliwe, one wyginęły przecież lata temu. Jeszcze przed wielką powodzią. Chyba nie sugerujesz, że przez tyle wieków cokolwiek by przetrwało. Ale w tym czasie wszystko jest możliwe. To nie może być przypadek. Słyszałeś w końcu o zaginięciu księżniczki Ares? Tak, panna Melody transformowała się w falę morską, po czym chciała dokonać zamachu na życie Raven, która według twojego mniemania jest jakąś wysłanniczką czegoś tam. Tymczasem dobra i wspaniała królowa nasłała na nią swoje syreny, które po tylu latach nagle wróciły do życia. Znam te twoje opowieści, które są zabawne, ale zaczynają się robić przewidywalne. Wyjęłaś mi to z ust. A jeszcze na temat tego powstania z popiołów. Właściwie, Freja, to co u ciebie w wiosce i tak dalej? No, właściwie zbyt wiele tutaj się nie zmieniło. Teraz wszyscy żyją świętami, oczywiście wybieracie się na uroczystości. Tak, tradycyjnie. Potem jeszcze zostaniemy dzień czy dwa. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. No właściwie sobie siedźcie, możecie ile chcecie. Zapewne macie w końcu dość już siedzenia w domu starego czarodzieja, mam rację? Właściwie to niby nam nie przeszkadza, ale strasznie śmierdzi kurzem i starymi książkami. A myślałam, że to moja pracownia jest nieposprzątana. Te książki to my akurat całkiem ciekawe. Stare legendy to całkiem interesujące. No cóż, w każdym razie na razie jesteście tutaj i nie musicie się nim przejmować. Chodźcie, pokażę wam wasze pokoje. Chyba nie ma potrzeby, co roku są w końcu te same. A właśnie, że nie. W tym roku kupiłam nowe zasłony, więc są wyjątkowe. Typowo. I tutaj niestety, ale nasze drogi się rozchodzą. Że co, proszę? Aha, czyli mam rozumieć, że kupiłem ci jedzenie, a ty się nażarłaś i już uciekasz. Nie tak mnie wychowali, ale niestety nie mam wyjścia. Na przyszłość po prostu nie daj się oszukać. Ja mam własne sprawy na głowie, ty ich nie zrozumiesz. Ale... Do zobaczenia, Tobi. Zaczekaj! Nie zostawiaj mnie samego! Ty cholerna wróżko, za co ty się tam podajesz?
czego ty ode mnie chcesz? No, chyba nie podejdę tak po prostu, nie dam się pożreć, co? No dobra, niech ci będzie. Co za idiotyzm ja wyprawiam. Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że pogłaszczę smoka. Nie do wiary. Nie wiedziałem, że tego typu stworzenia się tak zachowują. Może tutaj to normalne. No to co, teraz będziesz za mną chodził? No wiesz, mi tam nie przeszkadza. W sumie. Jak byłem mały, zawsze chciałem mieć smoka. Coś się stało? Nie wspominałaś, że się pojawisz. Nic. Po prostu chciałam porozmawiać. Tak sobie. Freya jest miła, ale muszę od niej czasem odpocząć. Rozumiem. Ma się dobrze? Moja siostra? O, tak. Zresztą nic tu się nie zmieniło. Wioska żyje świętami, latem, ogólnie miła atmosfera. A udało ci się może znaleźć coś na temat Raven? Dopłynęliście bez żadnych komplikacji. No, nie do końca. Po drodze spotkała nas burza. Och, a więc moje przypuszczenia się sprawdziły. Nikomu nic się nie stało? Cóż, tego nie powiem. Właściwie nawet po to tu przyszłam. Raven wpadła do wody. Wyłowili ją, prawda? Nie. Czy chcesz mi powiedzieć, że... Nie w tym rzecz. Raven jest z nami i ma się dobrze. Za to twierdzi, że uratowały jakieś wodne stworzenia. Wyposażone w ogony, ale nie ryby. Możesz sprecyzować? Właściwie niewiele się od niej dowiedziałam. Sama mówi, że pewnie jej się wydawało, ale zapewne to tylko po to, żeby mnie nie wypytywała. Inaczej by o tym nie wspominała. Mówiła też o jakichś ruinach pod wodą. Podwodne stworzenia z ogonami, ale mogły ją złapać, więc musiały. Brzmi jak coś, co dawno wyginęło. Masz na myśli syrenę? Muszę to przemyśleć. Zebrać te wszystkie wiadomości. Orion, zadałam ci wcześniej pytanie. Czy znalazłeś coś na temat, no wiesz, tego zmartwychwstania? Nie wiem, na ile może to być wiarygodne, ale póki co innej możliwości nie widzę. Dokładniej? Raven... No cóż, może kiedy indziej. Jednak wolę, żeby ona wiedziała pierwsza. Czy to jest coś złego? Bezpośrednio dla niej nie, ale dla nas wszystkich może źle wróżyć. Na razie nie musisz o tym wiedzieć. Wkrótce z nią porozmawiam. Przekaż jej, że mam jej coś ważnego do powiedzenia. Gdy będzie gotowa, niech do mnie przyjdzie. Orion, wiesz przecież, że jestem dla niej jak matka. Nie musisz przede mną ukrywać jej pochodzenia. Powiedziałem ci już, że najpierw to ona powinna to usłyszeć. Ty też prędzej czy później się dowiesz, a póki co żegnam. Mam parę spraw do załatwienia. Nie będę tracił całej nocy na rozmowę z tobą. Wobec tego jak chcesz. Witam wszystkich obecnych tu mieszkańców oraz gości na święcie letniego przesilenia. Otóż zebraliśmy się tutaj w najdłuższy dzień roku, by świętować ten czas, tak wyjątkowy dla wróżek oraz innych magicznych istot, ponieważ to właśnie teraz nasze zdolności są najsilniejsze, a również w tym okresie objawiają się pewne nieznane dotychczas moce.
Nie należy jednak zapominać o innej wyjątkowej okazji związanej z tym dniem. W roku 1612, czyli 738 lat temu, Elixia podzieliło się na Arasin i Arial. Od tamtego czasu rasa wróżek może żyć w pokoju z dala od niebezpieczeństw i zła, które panuje na terenach Arasinu. Wróżki są nietolerancyjne. Zamknij się, to cała prawda. Chwała niepodległemu Arialowi! Chwała niepodległemu Arialowi! Chwała niepodległemu Arialowi! No to niezłe pokój niepodległość. Wróżki sobie tutaj wiwatują, tymczasem Jeffrey w tej swojej fortecy obmyśla, jakby tu nas wszystkich zgładzić. Nie przesadzaj, bywało gorzej. Chwała niepodległemu Arialowi i królowej Hope! No i co ja teraz mam zrobić? Z głodu raczej nie umrę, wszystko dzięki temu naiwnemu chłopakowi. Ale gdzie mam spać? W życiu nie zasnę przecież w krzakach. Poza tym skąd mam wiedzieć, czy nie ma tu jakichś niebezpiecznych stworzeń? Mogą w końcu z nim zostać. Był denerwujący, ale może by coś wymyślił. Och, co jej się stało? Prawdopodobnie zaatakował ją smok albo coś w tym rodzaju. Dziwne. Wróżki przecież wiedzą, jak bronić się przed smokami. Pytanie, czy to w ogóle jest wróżka? Zaraz poświeć lampą na jej twarz. Reiter, to nie jest żadna wróżka. To jest księżniczka Arasinu. Panna Melody? Ale to jest niemożliwe, przecież ona powinna być w zamku. Powinna jak powinna. Jeffrey próbuje trzymać to w tajemnicy, ale wszyscy już wiedzą, że stamtąd uciekła. Co ona tutaj robi? Obawiam się, że to możliwe, iż przyszła nas zaatakować. Wasza wysokość, ja osobiście jak najszybciej wezwałbym straż. Ona w każdej chwili może się obudzić. Masz na myśli zamknięcie jej w podziemiach? Nie ma mowy, weźmiemy ją do zamku. Królowo, naprawdę nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Ona może w końcu udawać. Czy ta rana naprawdę nie wygląda dla ciebie wystarczająco prawdziwie? Cóż, wedle rozkazu, ale jeśli się coś stanie... Wszystko na moją odpowiedzialność. Zaczekaj chwilę, chyba mam coś, dzięki czemu zapomni swoje zamiary. Co prawda nie przepadam za tym zaklęciem, ale lepiej nie kusić losu. Teraz możesz ją zabrać.